Witam Was na kolejnej wyprawie, a tym razem jesteśmy w San Francisco, dokładnie w Alcatraz, czyli w jednym z najsłynniejszych i najcięższych więzień w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tutaj osadzono samego Al Capone. Pokażemy Wam, jak wygląda to więzienie, bo dawno już nas o to prosiliście. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Aby dostać się do Alcatraz, istnieje tylko jedna oficjalna droga. Przynajmniej teraz, bo kiedyś to można było coś przeskrobać. A teraz trzeba po prostu kupić bilety, ustawić się w tej kolejce. I taki tip, jeżeli Wam każą być 40 minut przedtem czy 30, to bądźcie, bo naprawdę jest tutaj mnóstwo ludzi. Czekamy właśnie w milionowej kolejce, aby wejść na górę. Myślicie, że kiedyś było łatwiej się tutaj dostać? No mówię, że kiedyś były dwie opcje, to nie? A jeszcze mamy o tyle farta, że jest poza sezonem. Jak patrzyliśmy, to bookingi są naprawdę małe. Jest bardzo dużo wolnych miejsc na dzisiaj, więc jakbyście przyjechali w środku sezonu, to nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę, bo możecie nie zdążyć. I w środku tygodnia. Na górę? I gdybyście się zastanawiali, dlaczego płyniemy takim wycieczkowcem, a nie organizujemy sobie wyjazdu w inny sposób, ponieważ jest to jedyna opcja, żeby zwiedzić Alcatraz i je nagrać. Napisaliśmy pismo o zgodę, że czy moglibyśmy nagrać normalny taki materiał. Otrzymaliśmy zwrotkę, że bardzo rzadko dają takie zgody, no ale za to można nagrywać, tylko nie można przeszkadzać innym zwiedzającym. Wyszliśmy ze statku i teraz gościu robi przywitanie. Kto jest z jakiego stanu, kto jest pierwszy raz, kto jest drugi raz. Dobra, koleś tam robi przywitanie, my idziemy. Wzięliśmy po prostu za dolca, kupiliśmy mapę i przechodzimy obok budynku numer 64 wzdłuż doków i to jest wieża obserwacyjna ta dla gward, jak jej nazywają? Strażnicza. I słuchajcie, generalnie tak, po Alcatraz chodzi się swobodnie, nie ma jakby tak oficjalnych przewodników. Można ich sobie oczywiście wynająć, ale możecie sobie również chodzić tak jak my, co nie? Albo wynająć takich specjalistów jak my, albo obejrzeć ten materiał i nie musicie tu już przyjeżdżać. Zobaczcie jedną rzecz, że my przechodzimy dołem, co nie? A u góry są mieszkania i tu tędy nie chodzili więźniowie. No tędy nie mogli. I u góry były takie specjalne balkony zrobione dla strażników, co nie? Żeby do nich się dostać. Też trzeba patrzeć na szczegóły, bo ten więzienie powstało jako port militarny i to też jeszcze symbolika zostaje takich Tak, armat w i ogóle tak dalej. armata w środku. No, o to mi chodzi właśnie. Ruszyła za nami ekipa. A, bo już pan skończył gatak i ruszyła maszyna. O, widzisz, wyjście na górę i tak naprawdę to docelowe więzienie jest tam u góry. Do niego się właśnie udajemy. To jest budynek kwatermistrza. Ale to z czasów już więziennych? Powiem Ci, zawsze musi być takie miejsce, nawet i więziennie, bo zaraz dalej masz kotłownię. To jest ten budynek z tym kominem. Aha. Bo chodzi o to, że tutaj no musieli mieć zapewnioną, nie wiem, wodę ciepłą, ogrzewanie, Choć mieli tutaj, elektryczność. jak czytałem, 4 podstawowe prawa, czyli prawo do ubrań, do szpitala, do jedzenia i jeszcze do czegoś. No dobra, ale... Aha, tam w ogóle nie można wejść. A to jest chyba straż pożarna stara. Widzisz? Zobaczcie, to jest stary wóz strażacki. O, jeszcze są... Jak to kiedyś wyglądało. I to jest dokładnie ten sam samochód. Diamond. Oryginalny. Mówi się, że to było więzienie dla takich najgorszych więźniów. To było tak naprawdę więzienie dla ludzi, którzy lubili po pierwsze uciekać z innych więzień, w większości mieli już taką przeszłość, a do tego można powiedzieć, że byli tutaj więźniowie, którzy byli dosyć znani, jak George Machine Gun, Albo sobie tu na bok, bo jedzie. albo sam Al Capone. A czemu tak było? Ponieważ stąd nie dało się uciec. Było bardzo ciężko. I zobaczcie, kolejna sprawa wygląda to tak, że tu wszędzie dookoła widać ląd. I on nie wydaje się, że jest zbyt odległy. Ale ze względu na te prądy morskie i ze względu na temperaturę tej wody jest praktycznie niemożliwe, aby udało się komuś przepłynąć w jakikolwiek sposób na ląd. Dlatego codziennie wychodząc widzisz, że wolność jest na wyciągnięcie ręki, a mimo to jest naprawdę daleko. Słuchajcie, wchodzimy już do tego miejsca dla więźniów, ale też i Militar Disciplinary Federal Penitentiary.
No wcześniej było militarne, a potem federalne, nie? jeszcze jeden krok i ty już jesteś. Ja już zrobiłem to, ale jedną w nogą. Alcatraz, czaisz? W prawdziwym Alcatraz. Okay, just press the green when you see the red. No dobra, bo tam są te audio guidy. Ciekawsze zobaczyć Wizytants. A to nie jest tak, że tu się, tu były Tu spotykali telefony. się, tak. Tutaj spotykali się osadzeni ze swoimi rodzinami albo bliskimi, którzy przychodzili do nich, aby po prostu z nimi porozmawiać. Tutaj były telefony, osadzony siadał po tamtej stronie, tutaj najbliższy. I górą też można było Tak, się widzieć. i rozmawiali ze sobą. I zobaczcie zresztą, że jak w każdym więzieniu macie podwójne motywy z kartami, to nie? Że nawet ci, widzisz? Tu jest zdjęcie. Aha. Że oni mimo wszystko i tak byli, nie mieli ze sobą kontaktu, No co tak, nie? tak. Są zamknięci właśnie za tą kratą, którą przed chwilą pokazałeś. Nie większość to adwokaci. Tak trochę to wygląda. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej. Blok B1. Ty, i to jest już normalne. No, to jest to Więzienie. miejsce. Ja jestem ciekaw tych cel, gdzie wyskrobali właśnie te wywietrzniki łyżeczkami i właśnie nasze... Ciekawe, czy jest pokazane to, nie? Zobacz, że masz nazwy alej, Michigan Avenue na przykład. Blok A. Zaraz zobaczymy, jak wygląda cela. To chyba izolatka, albo nie wiem, czy tak wyglądały, to jest każda cela, zaraz się przejdziemy, ale tam jest miejsce na umywalkę i toaletę, czyli małe łóżko. Zobacz, tu jest kolejna taka sama. Tylko jeszcze tutaj bardzo ważne, co chciałbym o czymś powiedzieć. A mianowicie oni tutaj, zobaczcie, one są dosyć małe, ale każdy więzień miał swoją celę, co jest dosyć nieoczywiste w więzieniach, bo zazwyczaj ich jest paru. Do tego najprawdopodobniej mieli, słyszałem, nie wiem na ile to prawda, ciepłą wodę, aby nie chciało im się uciekać przez tą zimną zatokę, która jest na zewnątrz. Pamiętajcie, że mówi się, że to jest jedno z najbardziej surowych więzień, jakie powstało, a tak naprawdę surowość polegała na dyscyplinie. Tutaj więźniowie mieli non-stop coś do zrobienia, więc nie mieli czasu praktycznie, aby myśleć o ucieczce i to chodziło właśnie o to, żeby pozbawić ich nadziei o tej ucieczce, a nie żeby stać nad nimi batem i ich ciągle lać, więc tu o co innego chodziło. Właśnie w tych celach w 1963 roku byli osadzeni bracia Anglin i ich kolega Morris oraz jeszcze czwarta osoba, która finalnie zrezygnowała z planu. Właśnie z jakiego planu? Teraz widzicie na przebitkach, tam są takie systemy wentylacyjne. Oni je skrupulatnie powiększali, ale w taki sposób, aby tego po prostu nie było widać. A następnie, wchodząc do środka, czwarta osoba może nie tyle, że nie zrezygnowała, tylko się po prostu nie zmieściła. Weszli do środka, a tam jest taki, można powiedzieć, kanał wentylacyjny, kanał techniczny, który biegnie do góry i oni wspięli się po prostu po rurach i uciekli przez dach. Dlaczego tego wcześniej nie zauważyli strażnicy więzieni? A to dlatego, że na swoich materacach zrobili po prostu kukły, które przypominały człowieka. No i generalnie, finalnie, czy oni uciekli, czy zginęli w zimnych wodach, to nigdy nie zostało to potwierdzone. Dlatego, że nigdy nie znaleziono ciała. Kiedyś, jakiś czas później pojawił się list, że jeden z nich się przyznaje, że uciekł, ale chyba jakoś to nie zostało potraktowane jako oficjalna informacja. No tak czy siak, to jest jedna z najsłynniejszych ucieczek z Alcatraz. Dobra, korzystając z okazji, że jeszcze jest mało ludzi, tutaj możemy zobaczyć, jak rzeczywiście wyglądają te niesłynne korytarze Alcatraz. Niesamowite to wygląda. Tak naprawdę tutaj działa się historia. Ci więźniowie siedzieli w tych celach właśnie. Przytrzymywano tutaj trudnych więźniów, którzy sprawiali problemy w innych więzieniach. Chcieli uciekać, nie słuchali dyscypliny, atakowali strażników. Generalnie mieli ogromny problem z dyscypliną. I właśnie tutaj w Alcatraz nie starano ich się na siłę stłamsić, a bardziej działano systemowo. Więźniowie byli pojedynczy, w pojedynczych celach. Musieli przestrzegać skrupulatnie rytmu dnia i po prostu uczono ich dyscypliny i pokory, tak aby system ich złamał i przestrzegali żelaznych zasad. I to była główna kara i to głównie też powodowało bezpieczeństwo w Alcatraz. Wyobraźcie sobie, w przypadku kogoś takiego jak Al Capone, który rządził całym miastem, był królem przy życia,
człowiek taki ląduje w takiej celi i tutaj już aspekt psychologiczny zaczyna też wpływać na tą samodyscyplinę, bo taki człowiek jest zamknięty w małym metrażu. Musisz dostosować się do panującego systemu, no i generalnie władze więzienia robiły wszystko, żeby złamać charakter takich więźniów, a zadanie było bardzo ciężkie. Cut off to co, jakieś przejście pomiędzy, tak? Alejami. Przejście między oddziałami. Ty, a to tutaj widać przekrój tych, jak oni uciekali, widzicie? Tu są to rury i te tunele pomiędzy celami. To oni tak naprawdę to było nawet słychać, jak oni to musieli po cichu zrobić. No, zobacz, że oni drążyli przez parę lat tunele, raczej z dużymi narzędziami, skrobali właśnie te wywieczniki, więc to jest naprawdę godne podziwu. I musicie pamiętać, że tutaj ludzie mieli 4 prawa. Prawo do jedzenia, prawo do opieki medycznej, prawo do schronienia, no i prawo do ubrania. Nic więcej im się nie należało. I właśnie przez tą dyscyplinę, o której wcześniej już mówiłem, no byli kontrolowani praktycznie 24 godziny na dobę. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Więzienie to było przeznaczone na około 336 więźniów i nigdy nie zostało zapełnione. I to też świadczy o tym, że nie chodziło tutaj o te ciężkie warunki w postaci bata i w postaci przepełnienia, a bardziej w postaci tej dyscypliny, bo mniej więcej, najwięcej ile osób tutaj było, to około 265. Ty, 104 to chyba jakiś artysta. No miał, zobacz, że Pisał akordeon. coś? To akordeon jest. No, ale tutaj też może książka. Ale zobacz, że miał jakieś obrazki, to nie? Popular Mechanics. Też mieli może jakieś po prostu swoje najpotrzebniejsze rzeczy. No i jakby nie było ta rozgrywka w postaci gry na akordeonie też jest ważna i nawet dla samych strażników, gdzie to rozmaica ci taką wartę. Te cele są naprawdę małe, ona ma, nie wiem, 3 na 2 metry. Umywalka, tam na końcu toaleta, łóżko, koc jakiś, a tam półka, na której po prostu można było trzymać swoje rzeczy, czy jakaś gazeta, widzicie. Tutaj są otwarte cele, tu jest kolejka. Chodzisz, Kuba, do celi? Poczujesz się jak więzień. Cela numer 118. I sobie wyobraźcie, że teraz w czymś takim macie spędzić stary 11 lat, co nie? Zobacz, jakie jest to ciasne. Ja nie spodziewałem się, że rzeczywiście one są takie zobacz, małe, patrz. nie? No tak. Dotknąć ścian. Ty, tu są jeszcze wydrapane kreski, patrz. Aha. Odliczali sobie tak dni i Odliczali odsiadki. dni od siatki, znaczy tam lata chyba. Albo i lata, albo miesiące, nie? Ale grubo. Tutaj jeszcze było miejsce na taką podwieszaną dyczę i powiem wam szczerze, że ja sobie nie wyobrażam, jakbym miał tutaj spędzić 11 lat życia. Albo nie daj Boga dożywocie. Szczerze, to już lepiej naprawdę, wiesz o co mi chodzi. Wiem. No tak jak mówiliśmy, i tak mamy farta, bo jest stosunkowo mało ludzi. Excuse me? Excuse me? Sorry. Trzeba tak nagrywać, żeby było jak najmniej ludzi, żeby nie przeszkadzać też innym, bo to w dużej mierze to głównie zostało zapisane w tym prawie pozwalającym nagrywać bez żadnych pozwoleń, tylko nie można przeszkadzać innym zwiedzającym. Generalnie staram się urwać innym ludziom. O! I proszę bardzo. Wszyscy się kolekują w jednym miejscu, jest tutaj zdecydowanie mniej osób. Więzienne gazety, zobaczymy jak one wyglądały. Jest fajna pamiątka. A to są nowe gazety, to jest 25 rok, więc one są takie na bieżąco wydawane. To jest ciekawe. To jest ciekawy temat, to są zdjęcia prawdziwych więźniów, którzy aktualnie przebywają w zakładach karnych w Stanach Zjednoczonych, ale co ich łączy z więźniami z Alcatraz, ponieważ trzymają książki w bibliotece, a ta sala, w której aktualnie się znajdujemy, to dawna biblioteka. I to jest ciekawy temat, ponieważ więźniowie z racji tego fizycznego zamknięcia musieli gdzieś uciekać myślami i to władze stanowe, władze więzienne im umożliwiały poprzez dobrze wyposażoną bibliotekę. Tutaj było bodajże 15 000 książek i szacuje się, że taki przeciętny więzień czytał od 70 do 100 książek rocznie. Co jest logiczne, bo taki więzień, nie mając nic innego do roboty w celi, czytał, zajmował myśli, uciekał w ten fantastyczny świat. Ale z punktu widzenia właśnie władz więziennych to też było ok, bo taki więzień, jeżeli czytał, to nie zajmował się myślami, nie zajmował się myślami o ucieczce, generalnie też pozwalało go niejako to wychowywać i resocjalizować, ponieważ czytając książki, no mówiąc kolokwialnie, mógł wyjść w przyszłości na ludzi. Nie można wejść na górę, ale tutaj są schody do wyższych pięter, bo jak zobaczycie, to bloków
A, tu w ogóle odcięcie chyba zasilania. Pięter mieliśmy 2 i jakby parter, co nie? Czyli 3 jakby poziomy, można powiedzieć. Powiem wam, że robi to naprawdę niesamowite wrażenie, jak się tędy idzie. Jest grubo. No i wyobraź sobie, że tutaj w każdej z tych cel, prawie w każdej z tych cel są ludzie, nie? Jesteś takim wskaźnikiem, który teraz się przechadza, a tutaj są skazani. Wszyscy walą kubkami, nie? Na przykład. A, tu jest cut off, czyli tu jest kolejne przejście pomiędzy blokami. Tu jeszcze masz stare zapisy, widzisz? Korytarz E. Zobaczcie, taki pręt jest grubszy od kciuka, a więźniowie wykorzystali taki oto patent, aby rozgiąć te pręty i zrobić bunt. Czyli tak zwana bitwa o Alcatraz, czyli od 2 do 4 maja 1946 roku grupa 6 więźniów chciała stąd zbiec, ale nie w taki sposób jak wszyscy inni, czyli starając się ukryć i jakoś przedostać się niezauważenie. Oni po prostu otworzyli normalny ogień i ofensywę. Mianowicie 6 więźniów udało się pojmać strażników, zdobyć prawie wszystkie klucze. Szczęście było w nieszczęściu takie, że brakowało jednego, klucza do dziedzińca, przez co nie mogli zrobić nic innego jak się tylko zabarkadować i tak naprawdę okupować to więzienie właśnie z tymi strażnikami, którzy tutaj zostali. 3 strażników zostało przez nich zabitych. Podczas odbijania, można powiedzieć, ludzi, zakładników, wzięło udział nawet Marines, granaty oraz ładunki wybuchowe. Ostatecznie udało się oswobodzić resztę ludzi, którzy byli tutaj przetrzymywani i jakie wyroki zapadły? Mianowicie podczas oswobodzenia dwóch więźniów już zostało zabitych. Następnie 3 kolejnych zostało skazanych na komorę gazową w więzieniu San Quentin i wyrok został dokonany. Jeden ostatni, najmłodszy, nie wiem czy ze względu na wiek, czy ze względu na najmniejszą brutalność, dostał dożywocie. Czyli tak naprawdę to jest jedno z najbrutalniejszych, można powiedzieć, jedna z najbrutalniejszych historii więzienia Alcatraz, która niekoniecznie jest rozpowszechniana wszystkim, tak jak to, że siedział tutaj Al Capone, czy chociażby ta ucieczka z 1963 roku. Zobaczcie regulacje na temat, strona 8 na temat tego, co może być w celi. Jest cała rozpiska podana, m.in. maksymalnie 12 książek, jakieś tam słuchawki z radiem, no, mydło, popielniczka, do golenia, do picia i tak dalej, ale generalnie jest tylko toaleta i umywalka. RS to będzie pewnie ciepła, zimna, sink, tak, stoper. Wyposażenie takie podstawowe i tak naprawdę nie można było nic więcej wziąć. A tutaj macie rozpisane na temat tego, jakie były regulacje co do mycia się i co dostawali w danym dniu tygodnia, że tak powiem. O, na przykład tutaj. Poniedziałki, środy, piątki. 2 pary skarpetek, białą koszulkę i tak dalej. Tutaj za tą ścianą jest jadalnia i nie wiem, czy słyszycie, są tam teraz prowadzone prace, ale w tym miejscu był wykrywacz metali. Żeby przejść na jadalnię, trzeba było przejść oczywiście przez wykrywacz metali. My udajemy się teraz na tak zwany spacerniak. O, to będzie dobrze, chyba dobre ujęcie. Powiem wam, że jak tutaj chodzę, ja wiem, że to jest muzeum, ale w życiu nie wyobrażam sobie spędzić tutaj nawet tygodnia. Masakra. To jest też jeden temat, bo więzienie jest właśnie w remoncie. Raczej chodzi o to, żeby przywrócić dla turystów to, żeby to zadbać o ten budynek. Nie zakładam, że to, żeby przywrócić więzienie do stanu rzeczywistego, ale kto wie. I zobacz, To nie to izolatki? są właśnie izolatki, że są odseparowani od całej reszty. Że nie dość, że nie mają nawet słońca. A jeszcze tutaj taki nieprzyjemny zapach, może Night Shota włącz, bo widać. Te echo, które tutaj przeraża i nie masz wyglądu na zewnątrz. Niektórzy tu siedzieli po parę lat ze względu na to, jak byli niebezpieczni i jacy po prostu byli niesubordynowani, tak bym to nazwał. Miejsce naprawdę przerażające. Przesiedź tutaj samemu miesiąc, 2, a naprawdę twoja psychika jest po prostu zrujnowana. No wszystko chodziło, żeby złamać takiego więźnia, no. A zamknięty, nie? Ty, tu jest inny rodzaj, ty.
inny rodzaj w ogóle nawet krat, widzisz? To są takie filmowe, co się kojarzy. Jak ktoś przechodzi z kubkiem, wali po prętach, to właśnie po czymś takim, nie? Ale to jest, to było dla tych. To była ta strona dla armii. Tak, ta pierwsza, 14 Pierwsza, roku. no dopiero później właśnie zrobili B, C i D dla tych no, normalnych osadzonych. I zauważ, że nawet są kolory specjalne, czerwone wszędzie, to są cele, że tak powiem, te dla cywili, co nie? No. A zielone Dla to wojska, są nie? militarne, no. W ogóle zobaczcie, jak te kraty są powzmacniane jeszcze tutaj przy oknach, nie? Słuchajcie, jeśli chodzi o te nazwiska, to one nie są z czasów więzienia, bo wiadomo, żeby nie mogli, nikt nie mógł czegoś takiego namalować, a już z czasów, kiedy tą wyspę zaczęli okupować Indianie przez 19 miesięcy i najprawdopodobniej to ma coś wspólnego z tym, że tutaj są nazwiska 3 prezydentów i dla Indian ci prezydenci pewnie powinni zostać osadzeni, dlatego nazwali po prostu te cele nad nimi ich nazwiskami, a mianowicie im chodziło o taki swoisty manifest tego, że mniejszość właśnie ta indiańska jest ciągle uciemiężniona w Stanach Zjednoczonych i nie ma praktycznie żadnych praw i właśnie po to było, aby się pokazać na całe Stany, że oni też tutaj są. Tutaj są te budki wizytacyjne, że tak powiem, z drugiej strony właśnie widoczne, tylko telefon jest. No chyba najwyższy czas, bo już za długo siedzę w tym więzieniu. Tutaj jest wyjście na pole rekreacyjne, tutaj mogli grać bodajże w baseball. Okazję mieć niesamowity widok na zewnątrz. Więc zobaczmy, jak wyglądał spacernik tutaj w Alcatraz. Też skorzystając z tego, że są ludzie, to zasymulują mi, jakby chodzili więźniowie tutaj po prawdziwym spacerniaku. I zobaczcie, to było całe pole rekreacyjne, po którym mogli chodzić więźniowie. Niesamowite, bardzo małe miejsce. No i właśnie, elementem podporządkowania więźniów był ten sztywny rozkład dnia, gdzie wiedzieli, o której wstają, wiedzieli, gdzie pracują, wiedzieli, co robią, no i mieli bardzo ograniczony ruch i ograniczone pole manewru, co nie oznacza, że nigdy nie wychodzili na zewnątrz. Mieli pole manewru wyjścia na taki spacerniak. Teren, który jest rzeczywiście stosunkowo mały, ale raz na jakiś czas mogli wychodzić na zewnątrz, także zobaczcie, jaką mieli przestrzeń, a naprawdę nie było ona duża. No i zobaczcie, z tej strony schodziło się na spacerniak i to też jest przemyślane pod kątem ograniczenia ewentualnej możliwości ucieczki. Tutaj są wysokie mury. O, dam ludzi dla porównania. To są wysokie mury. Zaraz za murami są skały i nadbrzeże. I to jest cały teren spacerniaka, więc jedyna aktywność, jakie mogli robić, to chodzić tutaj w kółko, bądź rzeczywiście grać w baseball, bo widziałem jakieś zdjęcie historyczne, że mieli takie możliwość grania właśnie, no mieli możliwość grania w baseball. Drzwi są otwarte, także zobaczcie, tu jest mur, od razu krata, ale mamy okazję zobaczyć też, że gdyby jakimś cudem ktoś przeskoczył ten mur, przecież nie wiem, jak miał to zrobić, to proszę bardzo, wyjście na nabrzeże. A tam jest San Francisco. Tutaj są kolejne te warsztaty, gdzie więźniowie pracowali, więc wiadomo, o co chodzi. Mieli tutaj przejście ze spacerniaka do zakładów, w których wykonywali wszelkiego rodzaju pracę. No i znowu musieli mieć ten ścisły harmonogram dnia, wykonywać zajęcia zlecone przez strażników, ale nawet gdyby ktoś tutaj się urwał i wyskoczył do wody, to miałby bardzo małe szanse do przeżycia, ponieważ zobaczcie, ile on musi przepłynąć. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, w najwyższym miejscu 1,75 mili, czyli około 3 km. A i tak woda dzisiaj jest spokojna i nie ma fal, więc to też dodatkowo ograniczało możliwość ucieczki. No właśnie, korzystając z tego widoku na nabrzeże, o co chodziło z tą najbardziej brawurową ucieczką? John Giles w 1945 roku pracował przy sortowaniu wypranego ubrania dla żołnierzy. No i powolutku podkradał te ubrania, but, skarpeta i tak dalej, aż udało mu się skompletować cały mundur. No i w tym całym mundurze przeszedł na łódź z żołnierzami, no myślał, że ona odpłynie w kierunku San Francisco, no i odzyska wolność. No niestety plan spalił na panewce i został ponownie osadzony, ale za sam pomysł i kreatywność Oczywiście
Nie może być inaczej. Te kubeczki mistrzowskie. Z Mam takiego nadzieję, kapki że się napić. aluminiowe, tak żeby zęby wypadły. Tak blisko, a tak daleko, co? To właśnie ten widok najbardziej działa na wyobraźnię, ponieważ dookoła Alcatraz narosło mnóstwo mitów i ma ogromny wpływ na popkulturę. I wyobraźcie sobie, będąc więźniem, mieć wolność na wyciągnięcie ręki, no i według oficjalnej wersji nikt nie uciekł, ale według tej nieoficjalnej kilku się udało. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Tutaj się kończy nasza wyprawa po najsłynniejszym więzieniu świata Alcatraz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, bijcie na naszego patrona. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. No i do zobaczenia na następnej wyprawie.